Futurolodzy, twórcy tzw. katastroficznej teorii rozwoju, twierdzą, że ludzkość jest na prostej drodze ku samozagładzie. Jeżeli znikniemy z powierzchni Ziemi, a przetrwają jakieś istoty, to największą szansę rozwoju ze względu na swoją ogromną inteligencję i nieprawdopodobne zdolności adaptacyjne mają szczury. Szczury to zwierzęta nie cieszące się zbytnią sympatią wśród ludzi. U wielu wzbudzają odrazę i są tępione ze względu na straty w rolnictwie i przenoszenie groźnych chorób. Nie można odmówić im jednak ogromnej inteligencji i wzbudzających podziw zdolności adaptacyjnych. Te właśnie cechy powodują, że świetnie nadają się na zwierzęta do towarzystwa. Dziś chciałbym przedstawić pochodzącego z Afryki wielkoszczura gambijskiego, który choć z wyglądu bardzo przypomina swojego dalekiego krewniaka, naszego popularnego szkodnika, to jednak jest zdecydowanie większy. Ten na moim ramieniu to bardzo młody osobnik, ale długość dorosłego wraz z ogonem sięga prawie metra. Jeżeli od maleńkości jest wychowany przez człowieka, wyrasta na nieprawdopodobnie łagodne i przywiązane do swojego opiekuna zwierzę. Jest wszystkożerny, uwielbia słodkie owoce. Jego angielska nazwa, Gambian Poached Rat, pochodzi od słowa pouches, czyli kieszeni policzkowych, które podobnie jak chomikowi służą temu zwierzakowi do przenoszenia pokarmu. Czasem wypełniają one się do rozmiarów, które uniemożliwiają mu wejście do nory. Te bardzo inteligentne zwierzęta uważane są za niesamowicie podatne na tresurę, a ich zwolennicy twierdzą, że ich zdolności w tym kierunku są zdecydowanie większe niż wszystkich innych zwierząt. Jego ponadprzeciętnie rozwinięty zmysł węchu w połączeniu z podatnością na tresurę jest wykorzystywany i nie będzie przesadą, jeśli powiem, w służbie ludzkości. Wszyscy wiemy, jak ogromnym nieszczęściem są wojny. Giną na nich miliony ludzi, ale zakończenie wojen wcale nie oznacza, że ludzie przestają ginąć. Na obszarach, gdzie toczyły się działania wojenne, pozostają ogromne ilości min i wybuchów, które przez lata stanowią przyczynę śmierci lub kalectwa ogromnej ilości niewinnych ludzi, wśród których prawie połowę stanowią dzieci. Oczyszczanie z min to szansa przywrócenia tych obszarów dla potrzeb rolnictwa i tym samym rozwiązanie problemu głodu. Walka z minami i głodem wymaga wielkich nakładów finansowych, na które wiele krajów nie stać. Im właśnie z pomocą przychodzi szczur gambijski. A ściślej, mająca swą siedzibę w Tanzanii, organizacja Apopo, która od 20 lat zajmuje się tresurą wielkoszczurów, które uczone są wyszukiwania miejsc, gdzie w ziemi znajdują się miny, pozostałości konfliktów wojennych. Te wytresowane przez Apopo szczury ocaliły już wiele istnień ludzkich i stąd przydomek, który im nadano – szczurzy bohaterowie. Te zwierzęta ze względu na swoją niewielką wagę nie powodują detonacji min, a dzięki wspaniałemu węchowi wykrywają je zakopane w ziemi. To znacznie przyspiesza odnalezienie min. Tresurę rozpoczyna się w wieku 4 tygodni. Małe szczurki umieszcza się na stołach pokrytych ziemią, aby przyzwyczaić je do niej. Treser zachęca je do eksploracji tej przestrzeni i powrót do niego, gdy tylko usłyszą dźwięk klikera. Wtedy dostają nagrodę w postaci jedzenia. Starsze szczury przyzwyczaja się do noszenia szelek i reagowania na polecenia tresera. W końcu uczy się je chodzenia na wyciągu i znajdowania zakopanych w ziemi min za pomocą węchu. Tresura szczura zajmuje do 9 miesięcy. Ich nadzwyczajny węch pozwala wytresować je także do wykrywania gruźlicy w próbkach ludzkich pylfocin. Szczury laboranci umieszczani są w specjalnej klatce z 10 próbkami. Kiedy wskazują podejrzaną próbkę, dostają nagrodę w postaci pożywienia. Potrafią sprawdzić ponad 100 próbek w ciągu 20 minut, co laborantowi zajęłoby 4 dni. Powolne i niedokładne metody wykrywania gruźlicy sprawiły, że jest ona obecnie na świecie najbardziej zaraźliwą śmiertelną chorobą. Każdego roku zapada na nią 10 milionów osób, z czego 3 miliony rocznie pozostaje jej niezdiagnozowanych, a 1 800 000 umiera. Dzięki szczurom Apopo zwiększono tę wykrywalność o 45%. Aż trudno sobie wyobrazić, że to niepozorne zwierzątko siedzące na moim ramieniu to prawdziwy bohater, którego zasług dla milionów ludzi nie sposób przecenić. I choć u nas jeszcze jest to zwierzę mało znane, to jednak robi ogromną karierę jako pupil domowy.